Cześć, dostaliśmy od klienta bardzo fajny projekt. Robimy z super kalibra Monster Gravela. Zobaczymy, czy takie proste, jak wszyscy piszą w komentarzach. Zaczynamy od zdjęcia kół i zmiany opon. Tutaj klient oczywiście wybrał Tufo, jedne z najbardziej popularnych opon do graveli, w szerokości 48 mm. Klient nie oszczędzał na częściach, oczywiście wie co dobre. Zamówił taki zestaw wentyli pod bezdętkę od Makoffa, Big Bore. Fajne jest w nich to, że nie ma tutaj tego rdzenia, więc łatwo bardzo napompować i wlać mleczko. No i oczywiście przepływ tego powietrza jest większy, więc w trasie możemy sobie łatwo dopompować, jak nam zejdzie powietrze, nawet do zera. Tak to się prezentuje. Po 30 minutach od założenia całego systemu tubeless nie zeszło nam powietrze, więc nigdzie nam ono nie ucieka, ani przez taśmę, ani przez obręcz. Więc możemy spuścić powietrze i zalać mleczko. Nie zapominamy, że system tubeless jednak jest bez dętki, ale uszczelniacz musi być. Inaczej to powietrze finalnie nam gdzieś tam zacznie uciekać. W naszym przypadku przy oponie 48 zalewamy 80 ml mleczka. Teraz będziemy zmieniać kierownicę na baranka razem z mostkiem. Tutaj jest zintegrowana kierownica. W tym przypadku, jak każdym w sumie MTB, są krótkie przewody hamulcowe, więc trzeba będzie je po prostu zmienić. Nie będą one dosięgać, więc przy montażu tego musicie pamiętać, żeby mieć dłuższe przewody. Mostek jest taki krótki, dlatego że w MTB-kach raczej projektuje się ramy po to, żeby mostek dać jak najkrótszy. W gravelach daje się zazwyczaj dłuższe mostki. Tego tutaj jest taki krótki mostek. To już klient przemyślał i sam zamówił ten mostek, więc myślę, że będzie to dobrze działać. Montujemy klamkę manetki. Dodatkowo dla komfortu i ergonomii montujemy gumę Redshifta na kierownicę. Tak to będzie wyglądało. Nie nakładam, dlatego że mamy tutaj w zestawie taśmę dwustronną i już trzeba to przykleić na gotowo. Dodatkowo jeszcze dochodzi specjalna taśma załączona w zestawie. Trzeba ją przykleić też zgodnie z instrukcją, żeby nie mieć problemów z przesuwającym się tym dodatkowym gripem. Głównym problemem w tego typu rowerach będzie to, że mamy blokadę amortyzatorów. Nie ma żadnej przejściówki, nic dostępnego na rynku, żeby sobie zamontować taką blokadę. Dlatego stworzyliśmy własne rozwiązanie. To jest taki adapterek, do którego montujemy standardową blokadę do amortyzatora RockShocka. Tutaj akurat w przypadku RockShocków przy mostku. Zrobiliśmy kilka sztuk adapterów, więc możecie je znaleźć u nas na sklepie internetowym. Nawinęliśmy owijkę na te chwyty ergonomiczne. Powietrzyliśmy hamulce i sparowaliśmy manetki. Żeby sparować wszystko do jednego systemu, zaczynamy od przerzutki, wciskamy ten przycisk AXS, przytrzymujemy, aż zacznie nam mrugać, stale mrugać. Potem przechodzimy sobie do sztycy. Tutaj tak samo przyciskamy, tylko nie czekamy, aż zacznie nam stałe mrugać, tylko aż się połączy z przerzutką. Będzie widać na przerzutce, że połączyło takim szybszym mruganiem. I przechodzimy też do manetek. Tutaj od spodu mamy przyciski i je przytrzymujemy. Tak samo patrzymy na przerzutkę, czy zaczęła nam szybko mrugać. I na koniec przechodzimy do aplikacji. W aplikacji sprawdzamy, czy wszystko jest połączone. Dodatkowo musimy zaktualizować sterowniki. My już zaktualizowaliśmy. Sprawdzamy, jak działają nam przyciski, czyli jak wciśniemy dwie manetki tutaj, to opuszcza nam się sztyca lub podnosi, lub zmieniają się biegi przy pojedynczym naciśnięciu. Sprawdzamy też, jak wygląda kwestia regulacji naszych biegów. Sprawdzamy je, my już je sprawdziliśmy, więc u nas wszystko działa. I w aplikacji to wszystko.
Pamiętamy, że możemy też to wszystko zrobić bez aplikacji, wyregulować i połączyć, ale warto jednak zrobić to wszystko w aplikacji. Taki jest efekt końcowy roweru. Baranek. Blokada skoku obu amortyzatorów. Ergonomiczne gripy. No i 4-tłuczkowe zaciski. Projekt zakończony. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszym projekcie. Myślę, że klient będzie bardzo zadowolony. Wszystko ma tak, jak chciał. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górze, dzwoneczek. No i oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał. I do następnego.